Nowa brachypelma? Chyba ją odkryłem. Ten magiczny dzień życzę Tobie, aby Mikołaj przyniósł Ci cały worek prezentów, szczęścia i sukcesów w terrorystyce. Dużo zdrówka i słodyczy. Mikołajki Tomuś Tobie życzy. Wesołych Mikołajków. Sam nie czuję, jak rymuję. Już spieszę z wyjaśnieniami. Szukając zdjęcia do nowego filmu, szukając zdjęcia na miniaturkę, przeglądałem wszystkie zdjęcia, jakie mam w komputerze i natknąłem się na zdjęcie, które pobrałem 11 lat temu. Był to pająk, to było zdjęcie nieopisane, bez żadnego opisu. Bardzo mi się on spodobał. Chciałem go mieć, ale nie wiedziałem, co to jest. Pisałem do kilku osób, no i po jakimś czasie okazało się, że jest to Brachypelma vagans na tamte czasy. Ale postanowiłem zrobić film dzisiaj nie o wagansie, dlatego szukałem dalej. No i mówię, nic nie znalazłem fajnego. Zobaczę, co mi czat GPT podpowie. Szukałem, pisałem i postanowiłem, żeby mi zrobił taką ładną miniaturkę z brachypelmą Emilia. Przysłał mi jakieś dziwne zdjęcia. Zacząłem pisać dużo informacji. Kazałem, żeby podał mi jakieś zdjęcia z internetu, żeby znalazł. Podał mi prawidłowe zdjęcia. Następnie kazałem, żeby mi opis gatunkowy podał. Oczywiście też mi podał. Wszystko się zgadzało. Ale niestety straciłem chyba około 6 godzin i w sumie wyszło to, co widzieliście. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Naprawdę miał tyle informacji, sami wysłał informacje, zdjęcia z internetu, a podesłał mi zdjęcia, takie głupoty, które żeście widzieli. To tyle w temacie. Chciałem Was zainteresować tym filmem, żeby złożyć Wam wszystkim życzenia z okazji Mikołajek i dzisiaj pokażę Wam fajne pajączki. Zapraszam na film. Wymyśliłem sobie, że pokażę Wam trochę moich Emilek. Mało ich jest na moim kanale, chyba najmniej. Także dzisiaj będzie kilka Emilek. Ile będę miał pod ręką. Wszystko Wam ładnie pokażę. Spróbujemy nakarmić pajączka. Mam tutaj młodą samiczkę. Ma 5 lat bodajże. No i ostatnią wylinkę miała jakoś przed wakacjami i spróbujemy takiego super pana dać. Chyba raczej nie weźmie, bo jest wystraszona, ale spróbujemy. Uważam, że Emilka jest to pająk pod względem popularności drugi po Hamori. Według mnie dlatego, że
Dla początkujących łatwo wpisze się tą nazwę. Brachypelma emilia, każdy zapamięta od razu. Tak uważam. Ja na przykład jak zaczynałem z pająkami, starałem się najpierw napisać nazwę, nauczyć się poprawnej pisowni nazwy pająka, a dopiero kupowałem. Były problemy z kilkoma nazwami, ale jakoś ogarniałem i takie miałem postanowienie, dlatego uczyłem się pisać nazw bardzo szybko. Dlatego uważam, że dla osób, a przede wszystkim dla pań, Brachypelma emilia jest na drugim lub na pierwszym miejscu. Chyba nie będzie chciała. Nie, zjadła. Była troszkę wystraszona, ale miałem jej wodę dolać, zmienić. One też już czekają na porządne teraria. Jestem w trakcie szukania regału odpowiedniego dla mniejszych pająków. No jest to problem teraz, no po prostu nawet jakbyś miał $1 000 000, to nie kupisz tego, co byś chciał. I to tak wygląda. Emilka pochodzi z Meksyku, występuje również w Panamie. No i jak będę robił terrarium, pokażę wszystko Wam, jak to powinno u niej wyglądać. Lubi duże temperatury. Lubi duże temperatury. 27, 28, 29, ale musi mieć zawsze miseczkę z wodą. To znaczy, że miseczka musi być zawsze pełna. Ja tutaj dolewałem tydzień temu. Każdy pająk jest obsługiwany. Staram się w piątek. Piątek jest dniem pająka. No i po tygodniu miseczka tak wygląda. Ja nie spryskuję pająków, po prostu tak jak na ostatni film Wam powiedziałem, wlewam, dolewam, nie stresuję ich, no ale to dzisiaj, jak ona już zjadła, znaczy zaczęła jeść, nie będę tutaj wody dolewał, odłożę sobie i może jutro, jak już zje, postaram się dolać, posprzątać i ja robię w ten sposób, że połowę terrarium, połowę pojemnika jest wilgotne z miseczką wody, a połowę ma sucho. Terraryści kiedyś mówili, że ona powinna w ogóle być na suchym. Ja uważam, że nie. Maluchy trzymam na wilgotnym podłożu, prawie na błocie. I uważam, że susza jest niewskazana. Powinien mieć suchy teren w połowie pojemnika, terrarium. No ale musi mieć tą miseczkę i taką rozlaną wodę, żeby miał w razie czego wilgoć, ponieważ te pająki naprawdę lubią bardzo, bardzo ciepło. Dobra, przymkniemy troszeczkę delikatnie i przechodzimy do drugiej samiczki. Ta wylinkę miała 22 maja. Widzicie, jaka jest wilgoć tutaj. Ja ich tam nie suszę. Zobaczymy, jak tutaj to wygląda. O, tu też miseczka zakopana. O. Tak prawdopodobnie, jeżeli one tak robią z miseczką, mają za dużo wilgoci. No ale zobaczcie. Siedzi, gdzie ma wilgotno. Nie siedzi tam, gdzie jest sucho, tylko siedzi tam, gdzie jest wilgotno. Może ona to sobie tak wylewa, rozlewa, żeby mogła sobie na wilgoci siedzieć, że ja uważam, że wilgoć, mokro muszą mieć. Dobra, łapiemy jednego zawodnika, zielonego ufolutka, strasznie skaczą. Dobra, mamy go. Taki zielony potworek. No i zobaczymy, czy chapsnie, czy nie. No jak zwykle, kielaczek
nie chce jeść. Brachypelma emilia jest dla mnie najciężej chodzi o kokony, także mało mam kokonów, 1 w roku, 2 w roku, w porównaniu na przykład z Bomejką, Classy, to jest po prostu mały procent. No, zobaczymy, czy będzie akcja, czy nie będzie akcji. No i rekord, ile Brachypelma emilia może chodzić w ciąży, nazwijmy to tak, to u mnie był 13 miesięcy. Po prostu po pół roku odpuściłem sobie, przestałem do niej zaglądać codziennie, zacząłem zaglądać raz w tygodniu, potem gdzieś wyjechałem, po tygodniu przyjeżdżam, jest kula. W kokonie, z tego co pamiętam, było ponad 700 sztuk, tylko że ten kokon był troszeczkę nieudany. Tam było około 100 sztuk, było jajek zepsutych, wyschniętych, czarnych, ale taka ciekawostka, że Brachypelma emilia dała kokon po dopuszczeniu dokładnie po 13 miesiącach. Pewnie zje, tylko się wstydzi. O, no powinno zjeść. Dobra, przykryjemy i działamy z następnym. Tutaj mamy dziewczynkę z września. No ta już raczej powinna jeść. O, i tutaj dobrze widać. Tutaj ma cały plan. Tutaj jest wilgotny. Miseczkę ma tutaj. Też porozlewała sobie. O, a może tak tutaj damy. Tak. Mamy potworka. I spróbujemy nakarmić Emilkę. Proszę bardzo. Pach. O. Oj, coś nie chcą współpracować. One jeszcze trochę podrosną, no ale to są takie najmniejsze z brachypelm. Na internecie jest napisane, że mogą dorastać do 6-7 dc, ale ja uważam, że 6 dc to jest chyba maks, co osiągają. Te pajączki nie są dopuszczane, na razie nie będą. Chcę właśnie sprawdzić na maksa, jak urosną, jakie będą duże. To są pajączki z mojego rozmnożenia, które miało miejsce przed pandemią, w trakcie pandemii. Nie chcę tutaj strzelać dokładnie datami, ale to było w tym czasie, kiedy zaczęło się już siedzenie w domu. Mam tej samej wielkości kilka samców, nawet może troszeczkę większe, dlatego one dostają jeść, samce dostają jeść raz w miesiącu i są trzymane normalnie na półkach na hodowli, niepodgrzewane, żeby po prostu wszczelić się
później z samiczkami. No i to tak wygląda. Chcesz zrobić film, fajny pomysł, kupujesz drogie jedzenie i w sumie wyszło, że jest 2-1. Jeden zjadł, 2 nie zjadły. Po welince piękne, pomarańczowe kolory. Naprawdę pająk warty polecenia, jeżeli ktoś nie ma. No i są bardzo łagodne. Dla początkujących super pająk. Dla zaawansowanych ładna ozdoba w terrarium. Pająk, który jeżeli ma odpowiednią temperaturę, zawsze go widać. W nocy go też słychać, bo hałasują, po szybach chodzą. Także to tak wygląda. Moi drodzy, mam pod ręką jeszcze takie albicepsy, też z mojego rozmnożenia. No takie 5,5 5,5 dc. One troszeczkę będą potem mniejsze po welince. Teraz trochę są spuchnięte. Spróbuję dać, raczej ten nie weźmie, ale spróbujemy dać mu robaczka. Ja generalnie tylko karmię dubią. Uważam, że mają najwięcej właściwości odżywczych, ale na poczet filmu wsiadłem w auto, pojechałem kupić. O, proszę bardzo, do mojego sklepu. No ale niestety, dobra, tego wyciągnę, bo on jest za gruby już. Ten pajączek jeść nie będzie. W marcu miał wylinkę rok temu. Nie wiem, o co chodzi. Mam nadzieję, że zaraz będzie wylinka. Tutaj mamy albicepsa z maja tego roku. Spróbujemy dać jeść. Jezu, kalectwo. No ten powinien jeść. No ale one były karmione w zeszły piątek. Nie wiadomo, o co chodzi. Czyli te pająki już nie chcą jeść. Trzeba będzie im dawać co drugi tydzień. Ja tak robię półkami. Jedna półka co tydzień. Jedna półka co 2 tygodnie. No ale zostawię. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Zostawię, jak nie zje, to ja je odłożę i jutro zabiorę, w razie czego. Tu mamy z sierpnia albicepsa. One lubią wilgotność. Tutaj staram się cały czas, żeby miały mokro. Zobaczymy, dolejemy wody. Najpierw damy jeść. Jak weźmie jedzenie, to dolejemy jutro. Nigdy nie karmię w ten sam dzień i nie dolewam wody, żeby pająki zjadły, nie stresowały się. O, uciekł. Jeszcze raz spróbujemy. Ale skoczniek. No. Nie chcą.
Nie chcą tutaj pajączki na wizji jeść. No zobaczymy, jak będzie chciał jeść, to zje, jak nie, jutro zabierzemy, ale raczej one jedzą bez problemu. Drogi widzu, jeżeli dotarłeś do tego momentu filmu, chciałbym Ci bardzo podziękować za oglądanie moich filmów w tym roku. Jedne na pewno są bardziej ciekawsze, drugie mniej, ale doceniam to za poświęcony czas i mam taką jeszcze taki mały bonusik, fajne ujęcia w trakcie karmienia mojej dorosłej samicy Brachypelma bomei. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam do oglądania dalej.
still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.